Dojeżdżamy do Bazyliki Świętego Rocha w Białymstoku, pierwszego punktu programu wycieczki. Kościół Świętego Rocha został wzniesiony jako pomnik odzyskania niepodległości. Powstał na wzgórzu Świętego Rocha, na miejscu kaplicy Świętego Rocha i nieczynnego już cmentarza katolickiego. W 1925 roku biskup wileński Jerzy Matulewicz powierzył księdzu Adamowi Abramowiczowi budowę nowej świątyni. W drugim konkursie zwyciężył projekt Oskara Sosnowskiego. Do wybuchu wojny kościół był gotowy w stanie surowym, miał zamontowaną kopułę i wieżę. Prace kontynuowano podczas okupacji i ukończono je w 1944 roku. Świątynia była finansowana przede wszystkim z datków wiernych. Kościół zbudowano w stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym na planie ośmioboku składającego się z 3 stopniowo narastających brył. Pierwsza bryła tworzy główną część świątyni, drugą i trzecią tworzą ośmioboczne, parawanowe attyki. Wieża wznosząca się na wysokość 78 metrów zwieńczona jest figurą Najświętszej Marii Panny. Figura ma 3 metry wysokości i stoi na złoconej piastowskiej koronie. Figura pochodzi z 1936 roku. Przy budowie korpusu kościoła i ażurowej wieży użyto żelbetonu i zastosowano nowatorskie technologie. Kościół otoczony jest wysokim murem. Przy monumentalnych, dwubiegowych schodach wiodących do głównej bramy wznosi się pomnik Chrystusa Dobrego Pasterza. Autorem rzeźby jest Stanisław Horno-Popławski. Budowniczy kościoła i jego pierwszy proboszcz, Adam Abramowicz, został pochowany przy murze świątyni. Autorem rzeźby jest Stanisław Horno-Popławski. Duży wkład pracy w powstanie świątyni wniósł inżynier-architekt Stanisław Bukowski, który kierował pracami przy zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu kościoła. Według jego projektu powstał ołtarz główny i 2 ołtarze boczne. Jego żona, malarka Placyda Siedlecka-Bukowska, zaprojektowała rozetę, witraż w kopule. Przedstawia on symbole Ducha Świętego i 4 ewangelistów. Ołtarz główny został wykonany przez Antoniego Masłonia. Chrystus z ołtarzu jest dziełem Stanisława Horno-Popławskiego. Postać Chrystusa adorują 2 anioły. Białe ściany świątyni, kolumny i rzeźby kontrastują z brązowym kolorem wyposażenia, ławkami, konfesjonałami, ołtarzami bocznymi i stacjami drogi krzyżowej. W prezbiterium ustawiono tron biskupi oraz dębowe stalle. Z lewej strony ołtarza głównego znajduje się kaplica Świętego Rocha. Ołtarz tej kaplicy wykonał białostocki artysta, malarz i rzeźbiarz Aleksander Weiss. W ołtarzu znajduje się obraz Świętego Rocha pochodzący z XVII wieku. Obok kaplicy Świętego Rocha umieszczono ołtarz Świętego Antoniego Padewskiego. Ołtarz jest dziełem rzeźbiarki Ireny Puławskiej. Po prawej stronie znajduje się kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej z kopią wileńskiego obrazu. Ołtarz wykonał Aleksander Weiss przy współpracy Ireny Puławskiej.
Za kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej znajduje się ołtarz Matki Bożej Różańcowej. To też jest dzieło Ireny Puławskiej. Główny projektant Oskar Sosnowski zaprojektował również ambonę i konfesjonały. Zostały one wykonane już po jego śmierci 4 października 1939 roku po ranach odniesionych podczas bombardowania Warszawy 24 września. Motywem przewodnim Oskara Sosnowskiego była gwiazda. Widzimy ją na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i na wyposażeniu. Stację Drogi Krzyżowej wykonała Irena Puławska. Kryształowa struktura sklepień nawiązuje do sklepień z XVI wieku w świątyniach Łomży, Wizny, Supraśla i Wilna. Osiem figur świętych symbolizujących podporę Kościoła umieszczono na filarach. Ich autorką jest również Irena Puławska. Nad wejściem znajduje się chór muzyczny z organami. Na jego parapecie umieszczono 4 stacje Drogi Krzyżowej. Po lewej stronie wejścia znajduje się kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, otwarta od godziny 6 do 18:45. Z tarasu okalającego kościół rozciąga się widok na okoliczne ulice, m.in. na ulicę Krakowską i Lipową z zielonym budynkiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.